O, wiste! Witam Was ze Starego Miasta w Warszawie, ale nie, to nie będzie filmik o nim. I nie będzie o atrakcjach turystycznych stolicy Polski. To filmik o tym, jak to jest mieszkać w Warszawie jako normalny czarnogórzec, z miłością do urbanistyki i transportu publicznego. Czy warto naprawdę tu mieszkać? Czy popełniłem błąd przeprowadzając się do Warszawy? O tym i o wielu innych rzeczach opowiem w tym filmiku. Idemo! Przed przeprowadzką w 2019 roku nigdy nie byłem w Warszawie. Tak szczerze, nie wiedziałem wiele. Wiedziałem tylko, że Warszawa była zniszczona w czasie II wojny światowej, że był Pakt Warszawski, że jest tu Pałac Kultury i że nagrywali tu film Pianista. Kiedy wylądowałem w Warszawie, byłem trochę zszokowany. Zobaczyłem bardzo rozbudowane, zadbane i różnorodne miasto, gdzie każda dzielnica miała swój własny klimat, architekturę i historię. Oczywiście nadal było trochę szarości, ale to nadaje Warszawie trochę pikanterii. Pochodzę z Baru, miasta o powierzchni podobnej do Łazienek Królewskich, z populacją jak Włochy. Nie te Włochy, te Włochy. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem centrum Warszawy, byłem naprawdę pod wrażeniem. Wieżowce, rozwinięta infrastruktura i dużo przestrzeni. Prawie nigdzie nie jest tak ciasno, że nie można oddychać. Dobra, może oprócz przesiadki z M1 na M2. Dużo się dzieje i człowiek ma wrażenie, że jest w stolicy dużego kraju. Muszę przyznać, że mi się bardzo spodobało, w jaki sposób zagospodarowano okolice Wisły. Po lewej stronie mamy bulwary, na których bardzo lubię spędzać czas. A po prawej mamy dosłownie rezerwat przyrody z plażami, gdzie można robić grilla z niesamowitym widokiem. W każdej dzielnicy są parki, usługi, restauracje i rozrywka. Rzadko trzeba jeździć do centrum, coś załatwić. Ale muszę przyznać, że to nie jest nic wyjątkowego. W wielu miastach w Polsce wygląda to podobnie. Nie widziałem jeszcze tutaj takich dużych miast, gdzie wszystko dzieje się tylko w centrum, a reszta dzielnic to tylko sypialnie. Napiszcie w komentarzach, jeśli się mylę. Podoba mi się, że miasto próbuje być bardziej przyjazne dla pieszych. Przykładem dobrej zmiany jest ulica Chmielna, która przed remontem nie była reprezentacyjna. Ogólnie widać, że jest coraz więcej zieleni i tras rowerowych, a w niektórych dzielnicach samochód jest w ogóle niepotrzebny. Nawet z terenów podmiejskich można dojechać do parkingu Park and Ride, a potem przesiąść się do komunikacji miejskiej, co uważam za świetne rozwiązanie, żeby ominąć straszne korki do stolicy. Rozumiem, że dużo ludzi lubi prowadzić, ale samochody nie powinny dominować przestrzeni życiowej. Ja na przykład z powodu oczopląsu nie mogę prowadzić samochodu, więc dla mnie ważny jest transport publiczny i rower. Też mnie pozytywnie zaskoczyło, w jaki sposób zrewitalizowano wiele opuszczonych obiektów przemysłowych, jak na przykład elektrownia, plac Konesera, browary warszawskie czy fabryka Norblina. Kiedykolwiek ktoś z moich znajomych przyjeżdża, to od razu ich tu zabieram. A teraz czas na bardzo krótką historię, bo wiadomo, o historii zabudowy Warszawy można mówić godzinami. Warszawa powstała w XIV wieku w miejscu dzisiejszego Starego Miasta, które ma prawie ten sam układ jak wtedy. Potem dobudowali nowe miasto. W 1596 roku Zygmunt III przeniósł siedzibę królewską do Warszawy, więc dlatego w 1611 roku został wzniesiony Zamek Królewski. Różne pałace powstawały, które połączono traktem królewskim, do dziś jedna z głównych atrakcji. W XVIII wieku Sasi mocno przebudowali miasto. Założyli Oś Saską i Stanisławowską, zrobili szerokie ulice jak Marszałkowska i Królewska. Swoją drogą myślałem, że nazwa Marszałkowska to wymysł komunistów. Potem przyszli Rosjanie, potem przyszła I wojna światowa, a w końcu
niepodległa Polska. To wtedy Warszawa zyskała przydomek Paryża Północy. Ale tak naprawdę na dzisiejszy wygląd Warszawy największy wpływ miało zniszczenie miasta przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego, jak i decyzje podjęte przez komunistów po II wojnie światowej. Biuro Odbudowy Stolicy odegrało ogromną rolę w planowaniu odbudowy zniszczonego miasta. Sam fakt, że cała Polska zaangażowała się w odbudowę swojej stolicy, jest inspirujące. Z jednej strony odbudowano Stare Miasto, ale z drugiej wiele pięknych kamienic wyburzono z powodów ideologicznych albo urbanistycznych. Niestety często lekceważono przedwojenny układ ulic, by zbudować kontrowersyjny Pałac Kultury i Nauki oraz Plac Konstytucji. Dlatego dziś ulice takie jak Złota, Piękna czy Koszykowa istnieją w dwóch niepodłączonych częściach. Projektowano Warszawę z założeniem, że liczba samochodów będzie rosła, a więc będą potrzebne szerokie drogi. Modernizm, promowany m.in. przez Le Corbusiera, zakładał funkcjonalne rozdzielenie miasta na 3 strefy: mieszkaniową, przemysłową i usługową. Poszczególne obszary miały być połączone szerokimi arteriami i siecią metra. Jednym z przykładów takiego podejścia jest trasa Łazienkowska. Miała być otoczona reprezentacyjnymi budynkami i gmachami, które miały cieszyć oko. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. No sami powiedzcie, czy chcielibyście tu mieszkać lub spędzać wolny czas? Dziwię się, że tej drogi jeszcze nie przykryto. To nie miasto jest głośne, to samochody są głośne. Ustrój komunistyczny w Polsce w wielu aspektach blokował rozwój kraju, ale jeśli chodzi o planowanie miasta, niektóre rzeczy zrobiono tak, jak trzeba. Wystarczy porównać, ile przestrzeni wspólnej na parki, place zabaw, boiska zostawiono wtedy. Oczywiście zrealizowano tylko część planów, ale dzięki temu dzisiaj takie osiedla mają wystarczająco dużo miejsca na dalszy rozwój. Są lepsze i gorsze typy budownictwa. Na pewno lepiej mieszkać w budynku socrealistycznym niż w typowym blokowisku z wielkiej płyty. Mieszkałem w obu typach i na pewno nie tęsknię za karoluchami i cienkimi ścianami. Wiem, że trzeba być wdzięcznym, że te budynki w ogóle istnieją. Przynajmniej większość z nich jest utrzymywana, a tego samego nie można powiedzieć o Bałkanach. Warszawa dzisiaj to jedno z najbardziej nowoczesnych miast w Europie, która tak bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 35 lat, że jest nie do poznania. Coraz więcej widać nowe podejścia w urbanistyce i obchodzi się od komunistycznych założeń. Czy Warszawa zmieniła się w dobry czy zły sposób? To sami zdecydujcie. Postanowiłem wymyślić sobie grę, że wybiorę na ślepo dowolne osiedle w Warszawie. Spróbuję tam dojechać i sprawdzę, jak wygląda tam transport, urbanistyka i ogólne życie dla mieszkańców. Żeby było ciekawiej, wyłączę z tej zabawy osiedla centralne i mało zamieszkalne. Jeśli kogoś interesuje, to w opisie jest link do listy uwzględnionych miejsc. I trafiło na Ursynów Północny. Nieźle. Zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra, moi drodzy, chyba wiecie, gdzie się znajduje. Stąd zaczynamy naszą podróż do Ursynowa Północnego. Sprawdź mi, ile czasu jest potrzebne, żeby tam dojechać, więc włączę stoper, żeby to sprawdzić. Idemo! I oczywiście musimy przejść przez znaną patelnię. Okazało się, że do naszego celu prowadzi pierwsza linia metra, więc nie ma dużo tu do myślenia. Wsiadamy i jedziemy do stacji Ursynów, która została otwarta w 1995 roku. I udało się, moi drodzy. 20 minut tylko było potrzebne. Niesamowite. Idziemy. Od razu po wyjściu z metra są drzewa, a w ogóle nie wchodzimy na ulicę. I oczywiście nie brakuje bloków z wielkiej płyty. Czasami naprawdę ją widać.
Na pierwszy rzut oka Ursynów Północny wydaje się bardzo przyjemny do życia. Jest dużo przestrzeni, zieleni, udogodnień, ale zobaczymy dalej. Idziemy. Co ciekawe, to osiedle było jedno z ostatnich wielkich inwestycji budowlanych tego typu w PRL. Polskich urbanistów zainspirowali duńskie modele. Każdy blok miał mieć widok z okna na zieleń, ruch pieszy był całkowicie oddzielony od kołowego, a prawie wszystkie usługi powinny znajdować się na terenie lub w okolicy osiedla. Na dodatek całe osiedle miało być skupione wokół osi metra, tylko że kiedy zostało otwarte w 1977 roku, metra jeszcze nie było. Dominującą rolę odgrywa Aleja Komisji Edukacji Narodowej, jak i te duże aleje, co otaczają osiedle. Widać, że tu dobrze przemyśleli wszystko, bo w środku tego osiedla są tylko takie ścieżki dla pieszych, a parkingi są na obrzeżach. Bardzo, bardzo fajnie. Jest tu kilka szkół i liceów, a także boiska piłkarskie, na których nawet ja kiedyś grałem. Jest tak bezpiecznie i przyjemnie, że mieszkańcy postawili sobie plenerową bibliotekę. I tak, moi drodzy, tutaj kończymy zwiedzanie. Moje wrażenia są naprawdę pozytywne. Budownictwo na Ursynowie Północnym przestrzega prawie wszystkie zasady urbanistyki. Jest dużo parków, udogodnień, jest bardzo przestrzenny i bardzo dobrze skomunikowany. Czy tutaj warto przyjechać na zwiedzanie? No raczej nie, ale byłoby tu fajnie mieszkać. Widzimy się. Wiem, wiele z was powie, że powinienem wybrać dzielnicę bez metra i nie tak dobrze zaplanowaną jak Ursynów. Ale spokojnie, w jednym z kolejnych filmików porozmawiamy o komunikacji miejskiej w Warszawie, więc wtedy się tym zajmę. Jak każde miasto, Warszawa ma swoje zalety, ale i wady. Ani nie jest tak okropna, brzydka i zaludniona, jak mówią słoiki z innych regionów Polski, ani nie jest idealnym miastem do życia, jak mówią niektórzy obcokrajowcy. Ja jako słoik z Czarnogóry uważam, że Warszawa ma wiele do zaoferowania dla prawie każdego, ale że pozostawia wiele do życzenia. Wieżowce są ładne, dobra, nie wszystkie, ale są budowane według widzimisię deweloperów, a nie według planu przestrzennego. Stąd zdarzają się chaotyczne zabudowy, jak na przykład ulica Grzybowska, która według mnie jest jedną z najgorszych ulic w Warszawie. Niektóre decyzje deweloperów są bardzo kontrowersyjne, jak na przykład budynek centrum handlowego przy placu Unii Lubelskiej, czy błękitny wieżowiec przy placu bankowym, o którym już zrobiłem filmik. Nie rozumiem również nowych osiedli, jak na przykład tak zwany w Hongkong na Woli, który wygląda jakby w mieście nie było w ogóle miejsca na budowę. Tutaj również znajdziemy wiele tak zwanych mikrokawalerek od 17 m2, co uważam za okropne. W ogóle temat patodeweloperów jest bardzo fascynujący dla mnie, bo myślałem, że czegoś takiego nie ma w Polsce. To mi bardziej przypomina Budwę, miasto na wybrzeżu, które patodeweloperzy zdewastowali. Wiele nowych osiedli jest zamkniętych. Nie powiem, wiele z nich jest ładnych, ale po co je tak zamykać? Już wam pokazałem Ursynów Północny, który jest całkowicie otwartym osiedlem, a jakoś nie słyszałem, że tam nam ukradną nerki. Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Europie i nie wiem, po co mieć tyle zamkniętych osiedli. Są jeszcze rzeczy, które mi się nie podobają, ale tu się zatrzymam. I tak, moi drodzy, to koniec pierwszej części. Warszawa nie przestaje mnie zachwycać swoją różnorodnością i urokiem. I jest naprawdę fajnym miastem do życia. Oczywiście jest jeszcze wiele do poprawy. A wy? Co wy myślicie o Warszawie? Napiszcie to w komentarzach. Widzimy się. Pozdrawiam.